Siemano poszukiwacze skarbów. Przed nami, jak możecie zauważyć, już dość porządna jesień. Znowu dźwięki w GoPro mogły się na tyle popsuć, bo popsuł się Media Mode, który polepszał trochę jakość dźwięku. Ja udaję się dzisiaj na moją miejscóweczkę z drugiej strony. Tak, tylko sobie jeszcze troszeczkę poszukać, zanim ziemia zamarznie kompletnie i będę musiał siedzieć w domu. Nawet trochę pogoda się poprawiła i pierwszy sygnał dzisiejszego dnia, zawleczka od puszki. Lecimy dalej. Dość głęboki dołek, no i suwak jest jeszcze ze sznurkiem. No powiem wam, że teraz dość grubo, patrzcie. Od Johnego Rambo, ale samo ostrze SOG Specialty Knives Seki Japan, czyli naprawdę kurde kawał dobrej kosy, ale widzę, że tutaj już jest lekko uszczerbiona, no ale jest kawał noża naprawdę. Zobaczę, może będzie rękojeść jeszcze w środku. Jednak bez rękojeści i tu w sumie widać, że on jest złamany, ale no kawał kosy. Zaczął dość mocno deszcz padać, patrzcie, cały mokry jestem, ale tu coś wyszło ciekawego, patrzcie. A, tu chyba to jest guzik marynarski z kotwicą, ale taki kurde wygląda na taką funkielnóweczkę. No kawałek w tym dołku był. Srebro wątpię, żeby to było srebro, ale no mega guzik. A tak naprawdę w ten dość kapryśny dzień przyszedłem tu z innym zamiarem, a więc takim w jednym z ostatnich odcinków może widzieliście, że spotkałem tą hubę pniarka brzozowego i poczytałem trochę o nim i chciałem troszkę więcej o nim opowiedzieć, bo jest to naprawdę konkretny grzyb, który jest grzybem leczniczym, ale również grzybem, który był używany, jest dalej używany w bushcrafcie, survivalu i tak dalej. Nawet ta zamrożona mumia Otsiego, którą znaleźli, która miała bodajże 5300 lat, w jego kieszeni, czy gdzieś tam przy nim znaleźli właśnie nie wiem, czy zarodniki, czy coś właśnie pniarka brzozowego, i bardzo często on był używany do robienia rozpałki, dezynfekował rany, przykładali to do ran, takie cienkie paski były cięte i przykładali to do ran, bo dezynfekowało to rany i był bardzo przydatnym grzybem. Wysuszony jest bardzo dobry do rozpałki, do rozpalenia ognia, ale również znaleźli w nim niedawno chyba, bo dopiero od niedawna naukowcy zaczęli interesować się troszkę bardziej tematem grzybów i sprawdzać co i jak. I powiem wam, że znaleźli w nim jakieś substancje do walki z rakiem, nie rakotwórcze, tylko właśnie na odwrót, które niszczą komórki rakowe. I no jeśli on był używany od minimum 5300 lat, kiedy ten Otzi sobie gdzieś tam chodził i go używał, to wydaje mi się, że no jest to grzyb warty chociaż chwili opowiedzenia o nim.
Dużo ludzi z niego robi herbatkę, zrywa go, wysusza, zalewa bodajże przepisy, które znajdę gdzieś tam w internecie, podlinkuję wam, albo wrzucę po prostu jakiś przepis na ekranie, żeby był. Ale bodajże 50 gram tego grzyba, tej chuby brzozowej, zalewa się litrem wrzącej wody, a później przez godzinę gotuje i jest to dobre do picia, antyoksydant i takie tam, o, sikoreczka malutka na drzewie też wyżera jakieś robaczki, szykuje się na zimę. Nawet nie wiem, czy sikorki stąd odlatują, chociaż mało tutaj jest takich różnych ptaków, które zostają. Już się zaczyna robić taka depresyjna pogoda. Może sam sobie wezmę tego pniarka brzozowego i będziemy pili z niego napary w domu. Cóż mógłbym jeszcze o nim dodać? Rośnie on na obumarłych drzewach, ale również rośnie na żywych drzewach i żywi się obumarłą tkanką i pomaga w rozkładzie tego drzewa. Zwał jak zwał. Nie wiem co. Na Allegro znalazłem, że wysuszone 500 gram tego grzyba kosztuje 3000 zł i ludzie to kupują, więc ktoś musi wiedzieć coś więcej tak naprawdę, więc na pewno to jest coś, co pomaga. No, nie na darmo ludzie to kupują, nie na darmo ludzie to biorą, nie na darmo naukowcy mówią, że jest to grzyb, który pomoże w walce z rakiem i tak dalej. Ja zaczynam być coraz bardziej mokry, a jutro jadę na miejsce, gdzie jest zgoda i będzie to farma. Będziemy tam poszukiwać razem z moim znajomym z pracy, Norwegiem tym razem, i no, zobaczymy jak to będzie jutro. Postaram się nakręcić jakiś materiał z tego. Mam nadzieję, że wyjdą jakieś fanty. A póki co, no tutaj wyszedł ten guziczek. Nie wiem, czy on jest srebrny, czy nie, ale jest. A i właśnie, jeszcze jedno co do tego grzyba. Pniarka brzozowego zbiera się w okresie jesiennym, a nawet zimowym. Czyli tutaj tak naprawdę już przyszedł ten okres, no bo jak możecie zauważyć, no jesień już pełną parą jest. Liście lecą z drzew, no i tak to jest. Wszystko już się żółte robi, brązowe. Za niedługo spadnie śnieg i będzie zimno, a ja nie lubię jak nie mogę kopać. Trzeba będzie chyba w ciepłe kraje jechać. W końcu pierwsza monetka, 10 ore 1987. Pozdro też dla wszystkich, bo dużo osób znam, o rok starsi ode mnie, trzymajcie się. Zmykam już do domu, bo chcę też odpocząć chwilę jeszcze przed pracą. No i jutro chyba od samego rana będą wykopki, ale jeszcze się zobaczy. A za chwilę zrobię wam szybkie podsumowanie. Nie wyszło zbyt wiele, ale są jakieś ciekawe znajdy. No i z tych ciekawszych rzeczy to jest na pewno ten nóż, parę pieniążków, jakieś miseczki, blachy na ryby, ale najciekawszy jest ten guziczek. Zrobię wam jakieś nagranie albo coś. Bardzo fajny, dość głęboko siedział, ale no nie wygląda na kurde stary jak dla mnie. Może ktoś się lepiej zna, poszukam jeszcze w internecie. A na teraz to już tyle z mojego dzisiejszego dnia. Nie był on jakiś wow, ale przynajmniej widzicie jaki był i jaka jest piękna pogoda na Arktyce o tej porze roku. Tak jak mówiłem, jest dość ciężko, ale jakoś trzeba żyć. Niektórzy taką pogodę lubią.
A ja po prostu muszę znaleźć sobie zajęcie na tą pogodę, żeby nie zwracać na nią uwagi i też będzie dobrze.